as district heating distributor. And our goal is to be able to respond to the demand from the electricity market. And these day ahead, intraday regulating power, these services which are asked for by the electricity market, they are improving, they are getting bigger, and therefore we believe we are preparing ourselves by lowering the temperature, making our district heating more intelligent to be able to respond by increasing our electricity use, or switching maybe to another fuel, and thereby if there's a shortage of electricity, we can support the electricity market in that way. Low temperature district heating in Albertslund since 2010, when we have built new housing areas, then we have supplied them with local low temperature district heating. And since about 2013, when we have refurbished some major housing areas, then we have also lowered the temperatures for these refurbished housing areas. And then, like 10 years ago, we were in a situation where we could see that we had more and more refurbished houses in Albertslund. We had more and more new houses. And should we maintain two systems, so we delivered low temperature for new houses and refurbished houses, and high temperature for the rest existing buildings, or should we try somehow to motivate all for lowering the temperatures? And therefore we came up with a plan which we discussed with our end users, and we discussed it with our politicians. And that was saying in 10 years from January 26th, which is next January, we should all be on low temperature district heating in Albertslund. And then we warned all our customers with 2 letters saying, be ready for lower temperatures. And then we developed an action plan for reaching this low temperature district heating. And this action plan has been renewed like every 2nd year, where we set up some goals and some came up with some ideas how to reach lower temperatures. But still, 10 years ago, we were very worried about these existing houses, these existing buildings. How should they be able to keep warm when it was only 60 degrees? They were used to getting 100 degrees when it was cold. So we did a lot of different things. We developed some software so we could calculate like what happens if we change the radiators, what happens if we change the windows. We developed some refurbishment concepts with an architect and with the house owners organization. And then, as I mentioned before, we started renting out substations, heating units, to provide a better service and a better cooling exploitation of the district heating. Today we have, I think, something like 1,500, 1,800 houses where we operate the substations, and that is maybe close to 20% of our end users who are heated by our substations. And then again, we changed all the old meters to digital smart meters. And in the beginning, we only used the data for billing, and we didn't exploit this amount of data that we suddenly had access to. But then we got the possibility to be part of a big EU project, where
we should demonstrate how to lower the district heating temperature in an existing housing area. We should make better use of data. We developed some prognosis tool based on data and weather situations and how historically buildings has performed. Then we could predict on the weather forecasts what would the use of energy be tomorrow. Also part of this project was the development of business models and some development of new equipment. We focused on an area with 104 villas built in the 1960s. And then we installed a iGrid shunt from Grundfos. And then step by step, we lowered the temperatures. And then we had a budget for the development of skids, some equipment for houses with difficulties. But in the end, we didn't develop anything because this lowering of the temperature went far better than we had predicted. This is a picture from the installation of this iGrid shunt, which we dig down in the ground by the end of the street, and then reduce the temperature for this street. This is like a picture where you see in the right side, we put this shunt, and then, oh, sorry, something went wrong. And then we lowered the temperature for each of these houses. It turned out that out of the 104 houses, only 5 had some difficulties, and 3 of those could be fixed by one of our energy consultants who just went out there and regulated the system. One house had like a broken valve or something like that, which was changed, and then the last house had a new substation. And then on the first day, 4 years ago, this existing housing area was on low temperature district heating. And that was really an eye-opener for us because we had expected it to be much more difficult to lower the temperature. And it gave us the idea how to reach the old long-term goal of lowering the temperature by next year. And this turned into a new shunt strategy, where from the beginning we believed that we should lower the temperature in the whole district heating grid, and then remove the shunts when we were in 100% low temperature district heat. And now we instead see them as a permanent part of our future grid. The shunts, they mix the return flow with supply flow in order to lower the temperature after the shunt. And then also you can regulate the pressure with a pump. And we believe that this higher upfront costs on the long term is worth the investment. This is the principle. It's very simple how you create a shunt. It's a valve and a pump and some software and some smart tools. This is like the picture of the whole district heating grid in Albertslund. And what we are doing is that we get this, the thick lines is like our main pipes, and from these main pipes we lower the temperature to the single areas. And this is like the green areas are on low temperature district heating, and some of the areas we have installed a shunt, but the temperature is not
reduced as much as we would like to yet. For example, we have in one area we have an old prison, and it's the prisoners. Even though they're prisoners, we are not able to. The prisoner is not able to make enough hot water. So until the prison has gotten a new heating system, we cannot lower the temperatures as much as we would like to. But we are cooperating with this prison in order to be able to lower the temperature in the near future. The benefits, it is that with the shunts we can lower the pressure in total overall, and by this we can increase the capacity in the grid. We believe from the beginning that maybe we should update our 6-bar grid to a 10-bar grid, and that would have been very costly if we should change a lot of pipes, but it has turned out that we can maintain and supply all the grid with low temperature district heating without making any major changes. Also, we can lower the temperatures locally, and that means that one area is not stopping or prohibiting other areas for low temperature. If there's one area with some extra needs, we can focus on that area and keep on changing other areas, lowering the temperatures in other areas. And then, yeah, that's more or less what I would like to say. This is like a thermos picture. On the left side is our pressure before lowering the temperatures, and on the right side is after installing the shunts and lowering the temperature. And it shows that by lowering the temperature and installing the shunts, we can lower the pressure overall in our grid. This is the first generation shunt that we installed in a big container. Then we had this iGrid shunt, and it's a fine shunt. The problem is for a small organization as ours that this one will stick down in the ground, and that demands for extra security when someone goes down to the shunt, and therefore our colleagues, they would like them to be above ground. And then we have designed this shunt ourselves with Grundfos components and other components. This is like an illustration where it's placed next to a bus stop to show you like the size, what it fills in the landscape. So back to my introduction, we have lowered the temperatures. We have introduced the smart meters. We are working more and more on this intelligent use of data. We developed this prognosis tool in the Reward Heat project. It's not integrated in our SCADA, but we believe that's maybe something we should have integrated. And in another project we are part of, the goal is to integrate the prognosis tool into our SCADA system. We exploit data today. We exploit surplus heat from a data center today. It's not so big, but we get something like close to a megawatt of heat from the data center, and they are actually building out this data center, and we believe we'll receive more heat from them in the future. And of course, also the smart SCADA system and intelligent control. It's an ongoing process. And with the energy as a service, also we have these substations we rent out, and
I believe that something like 9 out of 10, when they change their substation, they rent one from us instead of buying them themselves. And then finally, we have introduced from the 1st of January 2025 new tariffs, where we will have monthly rates, and in that way, district heating is more expensive in the wintertime, and it's much cheaper in the summertime, and that reflects the cost of producing district heating, where we have plenty of heat in the summer and not so much in the winter. And also we have done a thing that before we paid a fixed rate based on the size of a house, and today the fixed rate is based on the heat consumption of the house. And we believe in this way we are also a good choice for newly built low energy buildings, and in this way we will be able to compete with individual heat pumps and suddenly with natural gas. That was my presentation, and I have some extra slides if you have anything you would like to hear more about. Good. Thank you very much, Niels. Amazing that you 10 years ago set the target to go from a 3rd generation district heating system to a 4th generation district heating system in 10 years. You are on track and you expect to reach the goal next year. More or less. More or less, yeah. December next year, maybe. Yeah. That's better. Okay, thank you very much. Now we have 3 presentations, and they will be in Polish. So I will give the floor to Grundfos, please. Dzień dobry, czy mnie słychać? Yeah, fine. Just go on. Yeah. Czy mnie słychać i widać prezentację? Słychać i widać. Tak, dobrze. Widać. Dzień dobry, nazywam się Andrzej Kijanka, reprezentuję firmę. Jestem odpowiedzialny za aplikację w obszarze ciepłownictwa. Moje działania koncentrują się na wspieraniu państwa w przypadku wystąpienia problemów między innymi ścieśnieniami, z możliwościami obniżenia temperatur w sieciach ciepłowniczych, komunikacją z naszymi urządzeniami, sterowaniem i tym podobnych. Podczas dzisiejszej krótkiej prezentacji chcielibyśmy pokazać, dlaczego warto obniżać temperaturę, z jakimi wyzwaniami się mierzymy i jakie sytuacje sprzyjają obniżeniu temperatury w sieciach ciepłowniczych. Transformacja energii wymaga inteligentnych sieci ciepłowniczych. Jak wiadomo, musimy odchodzić od tradycyjnych źródeł energii typu węgiel, olej, gaz. Coraz częściej poruszany jest temat biomasy, który nie zawsze jest uważany za odnawialne źródło energii. Musimy patrzeć, w jaki sposób podłączyć do istniejących sieci odnawialne źródła energii typu geotermię, solary, magazyny ciepła. W jaki sposób będziemy mogli korzystać z magazynów z ciepła oraz korzystać z nadwyżek energii z przemysłu. Aby to było możliwe oraz opłacalne, musimy zmniejszać temperaturę w sieciach ciepłowniczych. Ten slajd już był dzisiaj pokazywany i
Pewnie Państwo już wiele razy go oglądali, ale on pokazuje, w jakim kierunku zmierza ciepłownictwo. Zaprezentowane są różnego rodzaju rozwiązania, o których powinniśmy myśleć w przypadku rozwoju ciepłownictwa. Korzystanie z energii słońca, wiatru, odzysku ciepła, wykorzystania magazynów ciepła. Jeżeli spojrzymy na górę slajdu, widzimy, jak temperatury się zmieniają z zasilania i powrotu. Inwestując w tego typu rozwiązania, nie możemy o tym zapominać. Jeżeli temperatury w sieciach nie będą obniżane, w wielu przypadkach inwestycje nie są możliwe do wykonania, bądź będą one nieopłacalne. Jeżeli mówimy o standardowych sieciach ciepłowniczych, możemy powiedzieć, że temperatura dostarczona do wszystkich klientów jest taka sama. Ciśnienie w elektrociepłowni bądź w kilku przypompowniach jest generowane na cały układ. Temperatury oraz ciśnienia muszą być ustawione pod krytyczny punkt sieci, tak aby każdy klient otrzymał wymagane parametry. W przypadku Grundfos iGrid proponujemy podzielenie sieci na mniejsze obszary. W każdym z tych obszarów możemy obniżyć temperaturę, dostarczyć takie ciśnienie, jakie jest potrzebne w danej chwili. Należy pamiętać, że jeżeli obniżamy temperaturę zasilania, obniżamy również temperaturę powrotu. Jeżeli występuje więcej takich stref, wówczas temperatura powrotu do źródła jest dużo niższa. Zwiększamy wówczas pojemność oraz sprawność całej sieci. Zmniejszając temperaturę w danej strefie, zwiększamy również w niej przepływ. Jednakże ma to wpływ również na magistralę zasilającą, która doprowadza mniejszy przepływ dostarczany z sieci. Jakie mamy wymagania dla ogrzewania niskotemperaturowego? Przy obniżonej temperaturze zasilania, aby dostarczyć taką samą energię cieplną do klienta, musimy zwiększyć przepływ. Jeżeli zwiększymy przepływ, wówczas zwiększa nam się ciśnienie, co może doprowadzić do niekorzystnych sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie zmniejszać już temperatury. Jednym z rozwiązań jest opomiarowanie końcówek sieci, aby ciśnienie dostosować do najbardziej optymalnego parametru. Wówczas możemy nadal redukować temperaturę zasilania, jednakże w pewnym momencie napotkamy na ten sam problem. Dalsza optymalizacja pod względem temperatury nie jest możliwa. Kolejną możliwością obniżenia temperatury jest stosowanie przepompowni na zasilaniu oraz powrocie. W przypadku strefowania temperaturowego, ciśnieniowego najważniejsze jest dostarczenie ciśnienia do początku oraz przepływu, do początku strefy. Każdy ze stref dostarcza do użytkowników taką temperaturę i takie ciśnienie, jakie jest w danym momencie potrzebne. Pompa mieszająca jest odpowiedzialna za utrzymanie temperatury w danej strefie, a pompa odpowiedzialna za podnoszenie ciśnienia dostarcza odpowiednie ciśnienie, tak aby w danej chwili było odpowiednie ciśnienie i temperatura. Jeżeli obniżamy temperaturę zasilania, wówczas zmniejszamy temperaturę powrotu. Jeżeli obniżymy większej ilości stref te temperatury, wówczas zwiększamy różnicę temperatury w ciepłowni dochodzącą do źródła. Co jest ważne, jeżeli
zmniejszamy temperaturę w tej strefie, zmniejszamy przepływ, który kupujemy bądź produkujemy. W przypadku tworzenia stref temperaturowych obniżamy temperaturę zasilania. W wyniku obniżenia temperatury otrzymujemy niższą temperaturę powrotu. W wielu przypadkach pojawia nam się problem, że, o czym było już wspomniane też na poprzedniej prezentacji, że jeżeli obniżamy temperaturę, możemy zidentyfikować miejsce, w którym generuje nam najwyższą temperaturę powrotu, bądź nie możemy zmniejszać temperatury ze względu na ten obiekt. Może się okazać, że dzięki wymianie zaworu bądź wyczyszczeniu wymienników ciepła możemy zmniejszyć temperaturę w dalszym ciągu. Jeżeli temperatura tutaj będzie możliwość dalszej zmiany tej zasilania i powrotu, wówczas zwiększamy potencjał do dalszej optymalizacji. Duże możliwości optymalizacji i zmniejszenia temperatur mamy w systemach, które jest długi czas dotarcia temperatury, czoła temperatury. Na tym przykładzie widzimy krzywą grzewczą oraz dwudniową prognozę temperatury zębatów zewnętrznej. O północy temperatura zewnętrzna wynosi tutaj 4 stopnie, o godzinie 12 15 stopni. O godzinie 4 źródło powinno generować nam temperaturę tutaj 83 stopnie i po 8 godzinach ono dotrze do ostatniego klienta. O godzinie 12, czyli po 6 godzinach dotrze do ostatniego klienta, mając temperaturę 80. W tej strefie temperatura wystarczająca byłaby 71 stopni. Gdy godzina jest 16, temperatura wychodząca ze źródła mogłaby wynosić 71 stopni. Niestety oznaczałoby to, że w ostatniej strefie o północy temperatura będzie zbyt niska. A więc temperatura ze źródła musiałaby być tutaj znacząco wyższa. Tak wygląda tutaj ta temperatura symulowana zewnętrzna i co jest ważne, do tych obliczeń nie braliśmy pod uwagę strat w sieci oraz przegrzewu sieci. Na tym wykresie widzimy, jaka temperatura powinna wychodzić ze źródła, aby każda ze stref otrzymała odpowiednią temperaturę oraz przykładową strefą trzecią, która powinna otrzymywać temperaturę w danej godzinie. Kolorem zielonym zaznaczono możliwości obniżenia temperatury strefy trzeciej. Standardowo w sieci ciepłowniczej nie możemy podzielić tylko na 4 strefy i rzeczywista temperatura wyglądałaby bardziej zbliżona jako do takiej linii prostej. A więc możliwości byłyby znacząco tutaj, obniżenia temperatur byłyby znacznie większe. Nawet jeżeli byśmy tutaj uwzględnili średniodobową temperaturę, więc ta temperatura by wyglądała w ten sposób, wówczas tak czy siak mielibyśmy jeszcze możliwości tutaj obniżania temperatur. Na tym slajdzie widzimy działający układ, który o godzinie 15 obniża temperaturę o 17 stopni,
Temperatura zewnętrzna wynosi około 13 stopni. W czasie nocy schładzamy strefę o niecałe 5 stopni. Przy temperaturze zewnętrznej 5 stopni. Co jest ważne tutaj dla tego przykładu, że nie możemy patrzeć na obniżanie temperatury cały czas o stałą wartość. Ważne jest to, że dostarczamy taką temperaturę zawsze, jaką klient potrzebuje. Kiedy możemy stosować również strefy temperaturowe? Zawsze, gdy mamy problemy z ciśnieniem w sieci, pierwszym z rozwiązań, jakie staramy się stosować, jest zamontowanie układów pompowych, które rozwiązują problem. Warto w takich przypadkach rozważyć układ nie tylko rozwiązujący problem, ale mogący obniżyć temperaturę. Możemy wówczas rozmawiać o zwrotu z inwestycji, a nie tylko o rozwiązaniu problemu. Kolejnym nietypowym podejściem jest obniżenie temperatury w innej strefie. Obniżając temperaturę w innej strefie, zmniejszamy przepływ, jaki wchodzi do tej strefy, czyli tutaj ten, ociężając magistralę główną, a więc możemy rozwiązać problem w zupełnie innym miejscu. W tym przypadku widzimy strefę, która obniża temperaturę do 64 stopni. Przepływ, który jest dostarczany do strefy wynosi 66 m3 na godzinę. W przypadku wyłączenia obniżenia temperatury w tej strefie, przepływ produkowany, kupowany przez przedsiębiorstwo zwiększa się do 91 m3 na godzinę. A więc w przypadku działania strefy ociężamy magistralą o dodatkowe 30 m3 na godzinę. Zawsze o obniżaniu temperatury powinniśmy pamiętać, kiedy przyłączamy nowe budynki. Warto zawsze rozważyć opcję obniżenia temperatur tutaj dla tych nowych przyłączeń. Wszystkie nowe budynki mogą być przyłączone na całkowicie nowych warunkach, dzięki czemu taka strefa nie obciąży tak mocno źródła. Dodatkowo zwiększa nam się możliwość wykorzystania lokalnych źródeł odnawialnych w tym miejscu, w tej strefie. W przypadku nowych stref można również zaproponować ogrzewanie z powrotu, które cechuje się troszkę innym podłączeniem. Dla tego przykładu przepływ w temperaturze zewnętrznej poniżej 2 stopni będziemy wykorzystywać ponad 80% przepływu z powrotu, aby dostarczyć tutaj parametry 65 stopni w ciągu całego roku. Co jest bardzo ważne, im bardziej obniżamy temperaturę, tym szybszy mamy zwrot inwestycji i będziemy mogli ze względu na to zmniejszyć straty ciepła. Im bardziej obniżamy temperatury, tym bardziej opłaca nam się inwestować w odnawialne źródła energii. Strefy temperaturowe nie tylko zmniejszają nam straty ciepła w systemie, ale również zwiększają wydajność całkowitą. Mamy możliwość podłączonej większej ilości odnawialnych źródeł energii, a nasze magistrale są atakowane mniejszymi ciśnieniami i temperaturami, przez co zwiększają swoją żywotność. Bardzo dziękuję za udział w prezentacji i jeżeli będą pytania, to proszę o kontakt. Dziękuję. Thank you very much, Grundfos. And the next presentation
will also be in Polish, and now we jump to UPEC Gdynia. So please, the floor is yours. Thank you, Lars. Witam wszystkich. Sekundę, potrzebuję tylko udostępnić swój ekran. Czy widać ekran? Proszę o potwierdzenie. Widać? Widać. Excellent. Super, dziękuję bardzo. Witam wszystkich, nazywam się Marek Dawidowski, reprezentuję OPEC Gdynię, pracuję na stanowisku dyrektora do spraw rozwoju technologii i efektywności energetycznej. Dzisiaj w ramach webinaru automatyzacji w eksploatacji opowiem o pętlach mieszających na naszych doświadczeniach z tego, co właśnie przed momentem pokazywał pan Andrzej. Byliśmy pierwszym systemem ciepłowniczym, który to wdrożył w 2023 roku, także mamy już pewne wnioski z tej realizacji i również pomysły na przyszłość. Także mam nadzieję, że w pewien sposób to przybliży Państwu przekonanie, czy też zbuduje kolejne pytania do dyskusji. Trochę o OPEC-u Gdynia. 2 systemy ciepłownicze, mniejszy wejherowski, który to moc szczytowa to około 50 MW, większy na terenie Gdyni, Rumi, Redy i Kosakowa około 350 MW, łącznie to 400 MW. Nasza łączna sprzedaż to około 3,2 miliona gigajuli. Cała sieć ciepłownicza to około 423 km sieci, 2,5 tysiąca węzłów ciepłowniczych. Co ważne, przewyższenia bardzo duże, bo to źródło pracujące na około 15 metrów nad poziomem morza, a najwyższe punkty to 160, także przewyższenia to około 150 metrów łącznie. Co ważne, nasza strategia, która jest opracowana i zaplanowana do 2040 roku, uwzględnia optymalizację, uwzględnia efektywność energetyczną, także wszelkiego typu działania z tym związane się w to wpisują. Natomiast patrząc na tak rozległy system, musimy pamiętać o tym, że nie mamy wpływu na wszystkich naszych klientów, także zdarzają się takie obiekty, które możemy nazwać czarnymi owcami, które mają parametry niższego schłodzenia, które są nieefektywnymi węzłami i niestety my jako system ciepłowniczy musimy sobie z tym radzić. I tak jak wiemy, zarządzanie siecią ilościowo-jakościowe powoduje, że równamy parametry sieci do tych najgorszych, ale możemy wykorzystywać również te rozwiązania, o których dzisiaj mówimy, o tych pętlach mieszających, żeby móc poprawiać tą efektywność w tych obszarach, w których mamy wpływ. I takie miejsce my wytypowaliśmy. Jest to komora K614, jest to obszar Karwin. Co ważne, odległość między źródłem a tym naszym obszarem wskazanym do implementacji to 13 km, średni czas dystrybucji bezwładności sieci to około 9 godzin, także jest to bardzo duża odległość i pytanie, jak sobie z tym poradzić, żeby tę efektywność wprowadzić, żeby móc tak naprawdę zredukować straty średniorocznie w całym systemie. Takie rozwiązanie właśnie udało nam się wdrożyć. Ale idąc krok po kroku. Komora K614, moc zamówiona tego obszaru, czyli te obiekty zaznaczone zielonym kolorem to około 5 MW. Średnia ilość dostarczona energii do tego obszaru to 30 tysięcy gigajuli. Łącznie 50 budynków. Co ważne, 3 stacje grupowe zasilane z tego jednego punktu, z tego żółtego punktu, 2 węzły indywidualne, różne przeznaczenie tych obiektów, bo to obiekty wielorodzinne, również i usługowe, także są duże zmienności zarówno dobowe, jak i weekendowe. No i duże też przewyższenia, bo punkt tego węzła to 96 metrów nad poziomem morza, przy źródle na poziomie 15 metrów, natomiast węzeł krytyczny, czyli najwyżej położony punkt w tym obszarze, to aż 116 metrów. Także dużo parametrów do uwzględnienia przy zarządzaniu tą siecią, natomiast są na to rozwiązania. Jak planowaliśmy
i wytypowaliśmy tą lokalizację. W styczniu 2022 roku mieliśmy 3 lokalizacje wytypowane. W lutym, miesiąc później, wykonaliśmy symulację i porównaliśmy warianty, które naszym zdaniem i korzyści, które z tych poszczególnych lokalizacji będą dla nas najbardziej korzystne. Wybraliśmy tę lokalizację, opracowaliśmy audyt efektywności energetycznej, niezbędny do złożenia do wniosku do URE, żeby efekt zachęty nie został złamany. W październiku 2022 roku podpisaliśmy umowę na strefę temperaturową iGrid T-Zone i przez okres 25 tygodni ta umowa była realizowana i zakończyła się w terminie. Także łącznie całość tego procesu to 14 miesięcy, ale nie można tego sumować dla każdego osobnego zadania, ponieważ pozostałe lokalizacje już zaoszczędziły nam ten czas. Także od samej decyzji, czyli tak naprawdę od opracowania audytu do realizacji można liczyć spokojnie te kilka miesięcy jako efektywne zrealizowanie tego projektu. Zakładane cele. Pierwszy cel nadrzędny to zmniejszenie strat ciepła. Jasne jest to, wynika to z faktu, że oszczędności energii ze zmniejszenia strat ciepła przez przenikające przez ścianki rurociągów do otoczenia, czyli zmniejszając parametry temperaturowe, zmniejszamy te straty. Musimy się liczyć oczywiście z faktem tego, że przy zarządzaniu ilościowo-jakościowym, przy zmniejszeniu temperatury musi nam zwiększyć się przepływ, co też pokażę na następnych slajdach. Obniżenie parametrów 120 na 65 do 80 na 55 zimą. Taki był planowane obniżenie, więc wygląda to bardzo, bardzo wysoko. No i latem dużo mniejszy potencjał 70 na 35 do 65 na 35. Co ważne, pierwotnie nawet nie zakładaliśmy, że ten układ będzie pracował latem, ale nie będzie pracował tak często latem, ale dzisiaj widzimy już, że to bardzo, bardzo efektywnie pracuje również w tym okresie. Ograniczenie emisji, szacowaliśmy oszczędność CO2 około 110 ton rocznie. 4. Zwiększenie potencjału przyłączeniowego bez modernizacji źródła. To też ważne dla systemów ciepłowniczych, które borykają się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na ciepło, a koszty modernizacji źródła w pewien sposób przerażają, także to jest również zrealizowane. Wydłużenie żywotności sieci ciepłowniczej, również przez to, że mamy mniejsze obciążenia hydrauliczne na sieci, jest również mniejsze straty, więc układ pracuje w mniej rygorystycznych parametrach technicznych. Samo oczyszczenie się wymienników z uwagi na to, że mamy wymuszony burzliwy przepływ w okresie zimy. Latem naturalnie to przebiega, ale zimą również, więc to również poprawia ten parametr. Możliwość podłączenia źródeł niskotemperaturowych do istniejącej sieci. Tu mam na myśli pewnego rodzaju odzyski ciepła, również pompy ciepła. Jeżeli byśmy chcieli do tego obszaru podłączyć, bo parametry są dużo bardziej atrakcyjne, ekonomia pracy takich źródeł jest dużo lepsza przy parametrach 80 niż 120. COP jest dużo, dużo większe, ale to na inną dyskusję temat. Zwiększona kontrola szczelności sieci wynikająca z faktu, że na tym układzie zamontowaliśmy przepływomierze zarówno na zasilaniu, jak i na powrocie. I jeżeli chodzi o schemat tego układu, w skład tego modułu wchodzi optymalizator temperatury, stacja pogodowa, sterownik Grundfossa i gridowy, 2 przepływomierze, jak wspomniałem, 3 przetworniki temperatury i 3 przetworniki ciśnienia, 2 pompy podmieszania, szafa sterująca i czujniki pomiarowe również w węzłach na końcówkach sieci. W jaki sposób to działa? Obniżenie tej temperatury następuje przez skierowanie wody z powrotu wysokich parametrów na zasilanie. I za utrzymanie tej zadanej temperatury odpowiada oba układy pompowe wraz z automatyką i dane ze stacji pogodowej, bo jest stacja pogodowa, tak jak wspomniałem, dostosowuje parametry czynnika grzewczego do zapotrzebowania, jednocześnie zapewniając ten komfort cieplny, bo jak wiemy, budynki i tak biorą tyle samo ciepła i tak,
tylko chodzi o to, żeby efektywność dostawy tego czynnika była jak najkorzystniejsza dla obu stron. Znaczy była korzystna pod względem strat ciepła, czyli pod względem nas jako dystrybutora, bez zauważenia tej zmiany po stronie klienckiej. Jeżeli chodzi o porównanie wykresów regulacyjnych, to co nam się dzisiaj udało osiągnąć. Tak jak mówiłem, parametry 120 na -16, bo Gdynia jest w strefie pierwszej. Osiągnęliśmy parametr 100 stopni na dzisiaj. Parametr 80, myślę, że to jest jeszcze kwestia przyszłości i pewnej optymalizacji, ale wynikać ona będzie ze zmniejszenia krzywych grzewczych również na budynkach, co już sukcesywnie realizujemy. I jeżeli chodzi o delty w poszczególnych progach, nazwijmy to tej krzywej grzewczej, no to wahają się od 9 do 20 kelwinów po stronie zasilania. Po stronie powrotu są to parametry troszkę niższe, ale i tak korzystnie to wpływa na pracę układu. Tak jak mówiłem, zarządzanie ilościowo-jakościowe to również parametry nie tylko temperatury, ale też i ciśnienia. Tutaj na tym wykresie chciałem pokazać, w jaki sposób te punkty kulminacyjne, kiedy temperatura zewnętrzna skacze, widzimy reakcję zarówno układu sieciowego, jak i układu komory K614. Ten ciemnoczerwony wykres to jest temperatura sieciowa, ten jasno taki pomarańczowy to jest temperatura za komorą, czyli po działaniu optymalizacyjnym tego układu pętli mieszającej. I widzimy, że te skoki są symetryczne do pracy sieci lub nawet wyprzedzają w niektórych momentach ten punkt. Co ważne, powierzchnia tego wykresu, czyli różnica pomiędzy tymi dwoma wykresami, to jest typowa oszczędność ciepła, oszczędność strat ciepła. Co ważne, też w okresie cieplejszym, czyli tu mamy okres września, kiedy temperatury sięgały między 20 a 30 stopni nawet, proszę zauważyć, że parametry sieci ciepłowniczej, czyli ten ciemny, czerwony wykres, są praktycznie stałe, podczas gdy układ pętli podmieszania widać, że reaguje symetrycznie na wahania dobowo-nocne, czyli tutaj też jest już generowana oszczędność poprzez obniżenia nocne, naturalnie to, co realizujemy na części węzłów. Dla sieci byłoby to bardzo trudne do realizacji, no bo mamy jednak dużą rozpiętość tego naszego układu. I oprócz samej temperatury, to wykres te dwa czerwone to z poprzedniego również jest ściągnięty, mamy również wykres, i to jest istotne, żeby to monitorować, przepływu. I w tym przypadku, kiedy trzeba patrzeć na ten wykres symetrycznie, czyli te dwa ciemne kolory, zarówno ciemno-czerwony i ciemno-granatowy, dotyczą jednego układu, czyli sieci ciepłowniczej po stronie zasilania z źródła PGE, a jasne kolory to już są parametry za pętlą mieszającą. Także widzimy, że gdy spada nam temperatura, to rosną nam parametry przepływu. I tak naprawdę najbardziej istotnym elementem jest policzenie tego, czy wzrost przepływu kompensuje nam te spadki temperatur. I licząc średnimi wartościami za okres pół roku, wykazałem tutaj, jaka jest średnia różnica pomiędzy wartością minimalną i maksymalną, czyli po stronie temperatur miejskiej sieci ciepłowniczej. Minimalne parametry w tym okresie to było 63, maksymalne 104, średnia wychodzi na poziomie około 78. Temperatura zasilania po stronie komory to było od 57 do 96, średnia to 69. Różnica średnia, licząc średnią arytmetyczną, jest około 9 stopni. Natomiast przy przepływie ta różnica średnia arytmetyczna, to zaznaczam, to jest około 20 metrów sześciennych na godzinę. To tak tylko, żeby Państwu uzmysłowić, jakiego poziomu są to różnice. I licząc również oszczędności ciepła średniodobowo, jakie nam wyszły za okres
od września 2023 do maja 2024 to było około 5 gigajouli na dobę. Natomiast wiemy, że jest potencjał jeszcze do zwiększenia tych parametrów w przyszłości. I jeżeli chodzi o bieżący monitoring, tak jak wcześniej już było to przedstawiane chociażby w Albersund, my akurat podłączyliśmy ten nasz układ do SCADY i tylko ze względu bezpieczeństwa nie mam możliwości Państwu pokazania tego w systemie live, czyli nie mam zgody na to, żeby udostępnić pełen ekran, natomiast wybrałem poszczególne parametry wczoraj wieczorem, gdzie wskazuję różnicę tych temperatur. Czyli wczoraj wieczorem temperatura na miejskiej sieci ciepłowniczej to było około 92 stopni, podczas gdy na tym kierunku za komorą, czyli za pętlą mieszającą, to było 82,8. Po stronie ciśnień tutaj mamy 6,3 bara, po stronie za komorą to mamy 5,8, czyli około tego pół bara różnicy. Również mamy taki algorytm w całej SCADzie, gdzie liczymy różnicę samych strat. Obliczeniowych strat przed i po optymalizacji to wychodzi około tam 14 kW, natomiast to są same straty, nie uwzględnia to potencjału dla nowych podłączeń, które również nam się udało oszacować. I tak, z zrealizowanych celów zmniejszenie strat ciepła jak najbardziej, oszczędność na poziomie około 1200 gigajouli rocznie, obniżenie parametrów ze 120 na 80, tutaj jesteśmy w połowie kroku, bo zrobiliśmy to na 100 na 60 w okresie zimy. Ograniczenie emisji 110 ton zrealizowane z dużą nadwyżką, bo to jest, dzisiaj widzimy, że to jest około 300 ton średniorocznie CO2. Zwiększenie potencjału przyłączeniowego bez modernizacji źródła. Nasze szacunki wskazują, że to może być od 10 do 15% nawet. Jeżeli policzymy sobie ten potencjał, tą różnicę względem inwestycji w źródle, no to wykazuje to bardzo dużą korzyść dla systemu. Pozostałe parametry, jak wydłużenie żywotności sieci ciepłowniczej, samooczyszczenie wymienników, możliwość podłączenia niskotemperaturowych źródeł, czy też zwiększona kontrola, jak najbardziej są spełnione po prostu poprzez samo wdrożenie tego rozwiązania. I dalsze kroki. Mamy również już jedno wdrożenie, gdzie robimy pętlę mieszającą bez wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji, jak to jest w przypadku Grundfossa, co nie generuje tak wysokich oszczędności, natomiast w pewien sposób przybliża nas do tego progu, więc również widzimy, że jest taki potencjał i jedną z tych pozostałych lokalizacji wytypowaliśmy i w zeszłym roku również zakończyliśmy tą realizację. Również mamy w planie w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w procedowaniu jeden z wniosków dotyczący digitalizacji, gdzie również chcemy zaimplementować tego typu rozwiązania, bo widzimy bardzo dużą korzyść. Co ważne, gdybyśmy mieli efektywną sieć ciepłowniczą, wszystkie węzły, wszystkie obszary byłyby niskotemperaturowe, nie potrzebowalibyśmy tego typu rozwiązań. Natomiast dzisiaj musimy sobie w pewien sposób radzić. Są to na pewno niezbędne kroki do wykonania. Tyle z mojej strony. Jeżeli są pytania, to zachęcam do kontaktu. Pozostawiam tutaj do siebie na miarę. Dziękuję bardzo. Jest webinar i jest Andrzej Kijanka z Grundfossa. Thank you very much, Marek, for one more interesting presentation. Now we have heard a lot about the benefits for mixing loop. We have another component in the district heating system, an energy meter. Can we use this energy meter and the data from that to other things that just creating the fundament for the district heating bills? I'll give the floor to Kamstrup, please. Dzień dobry, witam wszystkich. Już momencik, udostępnię tylko prezentację.
Czy widać prezentację? Czy mnie słychać? Tak, widać, słychać. Słychać i widać. Jeszcze raz dzień dobry. Nazywam się Katarzyna Stolarczyk. Pracuję w Kamstrupie od ponad 18 lat. I tak z zainteresowaniem słucham tego, co moi poprzednicy mówili, bo wszędzie pojawiały się uwagi dotyczące tendencji obniżania temperatur w sieci ciepłowniczej. I to jest faktycznie w tej chwili bardzo mocno na topie, ponieważ to doprowadzi, mam nadzieję, do większej efektywności pracy tych sieci ciepłowniczych. Ja powiem parę słów o wykorzystaniu danych z liczników ciepła, które również mogą pomóc właśnie w obniżaniu temperatur, w poprawianiu efektywności tej sieci ciepłowniczej. Kamstrup oprócz liczników ciepła oferuje również systemy odczytowe i systemy zarządzania sieciami ciepłowniczymi. Podejrzewam, że większość z Państwa doskonale zna system RIDI. Jest to system odczytu liczników ciepła. W wersji podstawowej to jest system objazdowy, czyli mamy telefon, konwerter, liczniki, które wysyłają sygnał radiowy i wszystko to jest wysyłane później na serwer do programu RIDI Manager. W bardzo prosty sposób taki system można rozbudować do sieci stacjonarnej, czyli zastępujemy telefon i konwerter koncentratorem, który automatycznie zbiera dane z ciepłomierzy, również z wodomierzy, z czujników ciśnienia też może być, z różnych elementów, które są wyposażone w nadajniki wireless Ambas i te dane są przesyłane bezpośrednio do komputera, na serwer tak naprawdę, do programu RIDI Manager. W tej chwili bardzo popularna staje się komunikacja Narrowband IoT, czyli Internet Rzeczy. Tutaj w takiej technologii liczniki wysyłają sygnał bezpośrednio na serwer z pominięciem wszelkiego rodzaju przekaźników, koncentratorów, repeaterów. To jest technologia, też podejrzewam, że większości z Państwa znana. To jest wydzielone pasmo LTE. Operatorzy systemów korzystają z istniejących BTS-ów. O tyle lepsza od zwykłego GPRS-a, że po prostu są dużo lepsze zasięgi, dużo stabilniejsze te połączenia, są dużo lepsza penetracja, jeśli chodzi o przeszkody wszelkiego rodzaju. Co najważniejsze, technologia Narrowband IoT pozwala na stosowanie takich modułów w licznikach zasilanych bateryjnie. Dla bardzo wielu dostawców ciepła, szczególnie w Polsce, bo wiem, że w Skandynawii nie jest to taki problem, ale w Polsce wszyscy chcą mieć liczniki ciepła zasilane bateryjnie. Więc tutaj mamy zachowane to zasilanie bateryjne. Wszystkie te technologie, o których wspomniałam, mogą być wykorzystywane jednocześnie, czyli część liczników może być odczytywana w systemie objazdowym do telefonu, jakiś obszar może być odczytywany w systemie takim zbierania danych przez koncentrator, a liczniki, które są gdzieś tam oddalone od centrum, bezpośrednio wyposażone w moduły Narrowband IoT i te dane są przesyłane bezpośrednio na serwer. Dwa słowa o modułach IoT. Licznik dalej pozostaje zasilany bateryjnie. Jest to również bateria taka jak do tej pory stosowana, tylko z dobudowanym takim kondensatorem. Ta bateria wystarcza do 16 lat, w zależności od tego, gdzie jest licznik zamontowany, więc nie ma niebezpieczeństwa, że w pewnym momencie moduł zużyje cały prąd z baterii i licznik przestanie działać. Moduły, które dostarcza Kamstrup, są wyposażone w kartę SIM i ta karta jest już opłacona na 8 lat eksploatacji, więc nie ma żadnych dodatkowych kosztów w trakcie eksploatacji takiego systemu. Tak jak wspomniałam,
technologia Narrowband IoT gwarantuje doskonały zasięg wewnątrz budynków i w piwnicach, nawet tam, gdzie nie działają zwykłe telefony komórkowe. W przypadku modułów oferowanych przez Kamstrup możliwa jest konfiguracja paczki danych do odczytu, przy czym standardowa paczka zawiera absolutnie wszystkie niezbędne dane i sumaryczne, i chwilowe. System ReADY, tak jak powiedziałam, czy to w technologii Wireless SMBus, czy z technologią Narrowband IoT, również w tej infrastrukturze mieszanej zapewnia odczyt wszystkich ciepłomierzy. Bardzo dużo tych danych trafia do systemu, bo to są odczyty dobowe, godzinowe lub 5-minutowe. Możliwy jest oczywiście eksport tych danych do innych systemów, na przykład do systemów fakturujących. Dowolnie konfigurujemy sobie paczkę danych. Możemy importować do systemu ReADY klientów, więc nie ma potrzeby wpisywania z ręki, zakładania kart klientów. To można zaimportować z istniejących już systemów, choćby właśnie billingowych. System ReADY umożliwia analizę odczytanych danych, wizualizację tych danych czy analizę kodów informacyjnych. Wszystkich Państwa, którzy mają systemy ReADY jeszcze kupowane wiele lat temu, zachęcam do zgłoszenia się, ponieważ w tej chwili mamy bardzo atrakcyjne pakiety systemów ReADY, gdzie naprawdę jest dużo dodatkowych funkcji, a opłaty pozostają bez zmian. Więc praktycznie nic to nie kosztuje, a otrzymujemy większą funkcjonalność. Nie będę czytała, co który pakiet zawiera, ale Państwo otrzymacie te prezentacje, więc zachęcam do przejrzenia, co takie pakiety zawierają i co by było dla Państwa interesujące. Zachęcam do kontaktu w tej sprawie. I teraz pojawia się pytanie, bo dostajemy mnóstwo tych danych i co teraz z nimi zrobić, tak? Czy siedzieć, analizować krok po kroku, czy może pójść o krok dalej? Moi poprzednicy wspominali już o elementach sztucznej inteligencji w zarządzaniu sieciami ciepłowniczymi. Kamstrup taki system również wprowadził parę lat temu. Jest to Heat Intelligence. Heat Intelligence to jest oparta na chmurze platforma analityczna, która analizuje dane, są to dane z ciepłomierzy w całym systemie ciepłowniczym. Te analizy oparte są na faktach, a nie na intuicji, przyzwyczajeniu czy takich doświadczeniach z przeszłości. Dzięki takiej analizie możemy uzyskać optymalizację kosztów operacyjnych i inwestycyjnych, co się okazuje, że bardzo często wcale nie najstarsze rury wymagają wymiany, ale te najbardziej obciążone. I tu właśnie w tym systemie bardzo fajnie to widać i łatwo jest to analizować. Jest to rozwiązanie analityczne oparte na rzeczywistych danych i modelu cyfrowym. Jak działa ten model? W Heat Intelligence wykorzystywane są dane z liczników. Jest to E1, czyli energia ciepła, przepływ, E8 i E9. E8 i E9 to są wartości metr sześcienny razy temperatura zasilania, metr sześcienny razy temperatura powrotu. Proszę pamiętać, że nasze liczniki, mimo że na wyświetlaczu macie Państwo wskazaną wartość energii E1, mają aktywnych 9 rejestrów energii i zawsze wszystkie 9 energii jest liczone, więc wystarczy po prostu je tylko odpowiednio w paczce danych, które są wysyłane, czy przez Wireless SMBus, czy przez IoT, czy przez inne jakiekolwiek systemy wychwycić. Te dane z liczników w połączeniu z danymi GIS są wykorzystywane do monitorowania, analizy i optymalizacji sieci dystrybucyjnej. Budowany jest taki cyfrowy bliźniak sieci ciepłowniczej, w którym dzięki różnym algorytmom, również sztucznej inteligencji, pokazane są przepływy na wszystkich odcinkach, temperatury na wszystkich węzłach. To są wartości, które są interpolowane. Tutaj też sztuczna inteligencja uczy się pewnych
prawidłowości w danych regionach, więc pewne zjawiska w jednym regionie mogą być traktowane jako anomalia, a w innym regionie jako rzecz, która jest w porządku i tak powinno być. Te dane otrzymujemy natychmiast, więc mamy taką przejrzystość pracy sieci, przegląd obciążeń, wydajności, wykrywanie zbyt wysokich, niskich temperatur schłodzenia u odbiorców, czyli to, do czego dążymy. W bardzo prosty sposób możemy wykrywać wszelkiego rodzaju obejścia, tak zwane te bypassy, strefy niskiego przepływu. W prosty sposób można znaleźć wycieki, duże, małe i ocenić straty ciepła dla danych odcinków sieci. Ja chciałam Państwu, ponieważ teoria teorią, a chciałam Państwu pokazać na przykładzie wdrożenia w Polsce, bo takich wdrożeń w Polsce, jeśli chodzi o Heat Intelligence, mamy już kilka. Na podstawie systemu ciepłowniczego w Ostródzie. MPC Ostróda już lata temu wdrożył system RIDI. Najpierw to był system objeżdżany, później dostawiono koncentratory i z tego systemu objazdowego zbudowano system automatycznego odczytu liczników. Tak wyglądają mapy. Te czerwone punkciki to są ciepłomierze. W Ostródzie postawiono aż 8 koncentratorów. Ostatnio jak rozmawiałam na jednym z seminariów z panem dyrektorem z Ostródy, to powiedział, że no tak naprawdę to by pewnie połowa tego wystarczyła, ale oni chcieli mieć pewność, że ten system będzie bardzo, bardzo stabilny w odczycie. Więc w systemie RIDI możemy podejrzeć, jakie to są koncentratory. Tu są dodatkowo jeszcze pokazane, jakie moduły Narrowband IoT są w systemie uwzględnione. I ten system sobie działa, zbiera dane godzinowe. Na podstawie danych GIS i na podstawie tych danych z liczników ciepła został zbudowany ten cyfrowy bliźniak sieci ciepłowniczej. Tak ta sieć ciepłownicza w Ostródzie wygląda. Tutaj, ponieważ wybrałam filtr dotyczący temperatury, no to mamy kolory temperatury zasilania, no to mamy kolorami zaznaczone obszary o wyższej, niższej temperaturze. Możemy sobie przefiltrować w bardzo prosty sposób, wyznaczając obszary, gdzie ta temperatura jest za wysoka. I tutaj szczerze mówiąc miałam trochę problem, ponieważ przeglądając 2 dni temu ten system Heat Intelligence z Ostródy, okazało się, że ciężko mi jest znaleźć takie obszary, ponieważ przez chyba około roku użytkowania tego systemu w MPC w Ostródzie udało się zlikwidować obszary, gdzie temperatura zasilania była zbyt wysoka. Ją już znacznie obniżono. Proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj zaznaczone odcinki, gdzie temperatura jest od 70 do 75 stopni. Wyższej po prostu nie ma. Więc już to jest jeden z efektów użytkowania takiego systemu. Ale widzimy, które obszary są nadal w tej takiej wyższej temperaturze. Możemy zaznaczyć sobie obszary, gdzie ta temperatura zasilania jest znów bardzo niska. Tutaj widać jakieś takie ciekawe osiedle, gdzie temperatura jest od 55 do 75. Tutaj możemy filtrować to dowolnie, bo to jest tak naprawdę suwak. Każdy z takich punktów na mapie w Heat Intelligence, podświetlając go, możemy zobaczyć dokładne parametry pracy w danym punkcie. Tak? Tutaj widzimy bardzo małe schłodzenie. Temperatura zasilania jest 50 stopni, temperatura powrotu 47, tylko 3 stopnie schłodzenia, bardzo mały przepływ. Nie znam tego systemu aż tak dobrze, nie wiem, co tam się dzieje, ale jest to jakiś obraz pracy liczników w tym regionie, czyli pracy sieci w tym regionie. Przy każdym punkcie pomiarowym pojawia się taka czerwona wartość. Jest to odchyłka od wartości oczekiwanych. Tutaj właśnie też wkracza ten element sztucznej inteligencji, który na podstawie danych, tego, czego się nauczył, oczekiwań i tak dalej,
przewiduje, jaka powinna być temperatura w danym punkcie. To dotyczy nie tylko temperatury, ale wszystkich parametrów i pokazuje, jaka jest odchyłka od tej wartości oczekiwanej. Proszę zobaczyć, tutaj zaznaczyłam już absolutnie najwyższe temperatury powrotu. Jest parę takich ciekawych punktów, gdzie temperatura powrotu jest ponad 50 stopni, ponad 61. Proszę pamiętać, że w MPC-u w Ostródzie już te temperatury doprowadzono do porządku, więc tak jak powiedziałam, ciężko mi znaleźć jakieś obszary, gdzie faktycznie ewidentnie coś tam się dzieje. Źródło jest tutaj po prawej stronie z mapy, po prawej stronie na mapie, więc widać, że to są jakieś takie końcówki źródła, gdzie ta temperatura powrotu jest wyższa niż ta wartość oczekiwana. Aczkolwiek to nie są jakieś wielkie odchyłki, tak? Proszę zobaczyć, że to są odchyłki rzędu tam dziesiątych części stopnia. Każdy z odcinków sieci, ponieważ dane są interpolowane i to nie są dane tylko punktowe, tylko dane na każdym odcinku sieci, możemy zwizualizować. Automatycznie są tworzone, wystarczy najechać na taki punkt, automatycznie są tworzone wykresy, widzimy jak się zachowywały jakie były tendencje dotyczące temperatur. Także w bardzo prosty sposób możemy przeglądać te dane, analizować. Możemy również w systemie popatrzeć i przeanalizować dane dotyczące prędkości przepływu. I to są prędkości przepływu na każdym odcinku, ponieważ mając dane z ciepłomierzy, gdzie to są fizycznie zmierzone wartości, mając dane dotyczące rur, ich średnic, interpoluje, jakie są przepływy na każdym z tych odcinków. Tutaj zaznaczyłam przepływy niskie. Proszę zwrócić uwagę, że to jest filtr założony tam do 0,19 metra na sekundę. Jak już wspomniałam, możemy wybierać absolutnie dowolne parametry. System Heat Intelligence również pokazuje straty ciśnienia w sieci. To jest ciekawostka. My nie mamy tutaj zainstalowanych czujników ciśnienia, więc skąd te wartości? Ano stąd, że mając wszelkie inne dane, czyli prędkości przepływu i średnice rur i dane z kilku węzłów kluczowych czy ze źródła, system interpoluje i pokazuje takie straty ciśnienia w całej sieci. Możemy wybrać sobie jeden z odcinków. Tutaj mamy taki odcinek od źródła do jakiegoś punktu gdzieś tam w centrum miasta i wyświetlić, jakie na tym odcinku są straty ciśnienia, jak ta woda tak naprawdę przepływa. I tutaj jest pole do popisu do reakcji, w którym miejscu należy podjąć jakieś działania dotyczące chociażby właśnie zredukowania tych strat ciśnienia. Na niektórych wykresach widać naprawdę takie duże jakieś takie zęby, zygzaki. I co się okazało u innego klienta, to nie było w Ostródzie, tylko u innego klienta, który użytkuje też system Heat Intelligence, okazało się, że faktycznie były jakieś tam te rury pozarastane, pozapychane. Niby teoretycznie wszystko powinno być ok, ale system pokazał, że tam coś się dzieje. No i faktycznie coś się działo, także bardzo łatwo można zareagować. Podsumowując, jeśli chodzi o korzyści wynikające z użytkowania takiego systemu Heat Intelligence i systemu odczytowego liczników RIDI. Mamy dostęp do aktualnych danych z węzłów i z sieci. Mamy możliwość dokumentacji jakości dostaw, lokalizacji strat ciepła, wycieków, wskazania odcinków o niskiej wydajności.
Bardzo prosto jest zlokalizować wszelkiego rodzaju obejścia, bypassy, u nas w Polsce to się chyba mówi spinki na to. Przeanalizować ich wpływ na wydajność całego systemu. Możemy monitorować obciążenia i przepustowość i identyfikować czynniki obciążające sieć. Usprawniać pracę serwisu, ponieważ wystarczy, że jako przedsiębiorstwo ciepłownicze otrzymujecie Państwo telefon od odbiorcy, że jest za zimno, tak? Wystarczy sprawdzić, co się tam dzieje i wiemy, gdzie i w jakim celu wysłać serwis. Dzięki temu bardzo szybko reagujemy na jakiekolwiek nieprawidłowości działania sieci. I tak jak już wspomniałam, bardzo łatwo jest optymalizować planowanie remontów i modernizacji, konserwacji sieci, bo nie zawsze to, co najstarsze, jest najbardziej zużyte. Ostatni slajd. Chciałam tylko pokazać wartości w liczbach. Takie systemy w Danii już wiele lat temu zostały wprowadzone, zaimplementowane i otrzymaliśmy już dane liczbowe, co dzięki zastosowaniu systemu Heat Intelligence udało się w danym przedsiębiorstwie osiągnąć. Proszę zwrócić uwagę, przedsiębiorstwo w Asens 12% zredukowano straty w sieci, temperaturę zasilania obniżono o 6-8 stopni. Dzięki temu zmniejszono roczną produkcję ciepła o 2,5%. Przedsiębiorstwo w Ors zlikwidowano prawie 200 bypassów, tych spinek, obejść, dzięki czemu o 7,8 MWh zmniejszono roczne straty ciepła na klienta w obszarach o niskiej wydajności. W Loken dzięki kontroli ciśnienia w sieci obniżono je z 1,2 do 0,7 bara, a to przyniosło wymierną korzyść w oszczędnościach wynikających tylko ze zmniejszenia zużycia energii przez pompy. Tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie za uwagę i czekam na pytania. Good. Thank you very much to all the presenters for very interesting presentations. It's always interesting to be introduced to cases from the real world. So thank you very much from my side. The future in district heating already started last week. So the next webinar, which we will have on the 4th of February, will focus on the electrification of the district heating sector. So we will primarily at that webinar have focus on heat pumps, on what's important to know before you decide which kind of heat pump you will introduce in your district heating system, but also how important it is that you have the necessary software in the planning phase and also in the operation phase to ensure that you operate your different production technologies as biomass boilers, gas engines, heat pumps, storages in the most efficient way in respect to the different prices on electricity on the market on hourly basis. So I hope many of you will be back at the next webinar, the 4th of February. So thank you very much for today.